Witajcie. Postanowiłem, że będę nagrywał vlog. Chciałbym zwiększyć ilość subów i ilość oglądnięć mojego kanału. Tak więc najzwyklej w świecie postanowiłem coś zrobić z tym. Wygląda na to, że samo nagrywanie filmików przeze mnie nie wystarczy. Może jestem trochę niecierpliwy i powinienem nagrywać więcej, może coś ciekawszego, ale jak zauważyliście na moim kanale, nie lubię bawić się w edycję filmów. Po prostu nagrywam tak jak gram, tak jak mi idzie, czy przegrywam, czy wygrywam, nagrywam. Kontynuuję z różnymi seriami. Dokładam coraz więcej odcinków, jeżeli jakaś gra mi się podoba. No i liczę na to, że Wam również się spodobają te filmiki. W każdym razie zachęcam Was bardzo do komentowania moich filmików. Jest to dla mnie bardzo duży feedback, bardzo duży boost, jeżeli widzę, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie swoimi komentarzami, nawet jeżeli są to komentarze negatywne. Staram się wyciągać z nich wnioski, zresztą negatywne. To też jest zbyt daleko idące słowo, gdyż każda krytyka jest jak najbardziej konstruktywna. To pomaga mi tworzyć mój kanał, więc nie bójcie się komentować. Dawajcie mi znać, jak Wam się podobają filmiki, co byście chcieli zobaczyć. A tymczasem mam zamiar wejść tutaj na moją stronę mojego kanału. Czekajcie, zmniejszę się troszkę. Tak, jestem na moim kanale. No i po pierwsze, zapraszam Was, czekajcie, może się zwiększę, bo to w sumie vlog to chyba ja powinienem być tutaj widoczny. W każdym razie zapraszam Was do odwiedzenia tutaj tej zakładki posty. Staram się tutaj coś czasami zamieszczać, tak? Na przykład pytam Was o zdanie, jak Wam podobał się jakiś filmik, czy zamieszczam jakieś ankiety. Jeżeli chcecie więcej takich ankiet z jakimiś zadankami, no to zapraszam Was do uczestniczenia w tych ankietach i komentowania przede wszystkim, tak? Poza tym ostatnio praktycznie codziennie staram się nagrywać jakiś filmik. No, jak widzicie, nie ma tutaj za dużo wyświetleń, ale są jakieś serie, które się Wam bardziej lub mniej podobają, więc zapraszam Was do zaglądnięcia do tych filmików, tak? Na przykład zauważyłem ostatnio, że War of Dots Wam się podoba, więc nagrywam i następne części tej serii po prostu pojawiają się co 2 dni. Jeżeli widzicie tutaj coś takiego jak pierwszeństwo dla wspierających, to oznacza, że ten filmik jak najbardziej się pojawi też publicznie, tylko po jakimś czasie. Staram się, żeby te filmiki nie wszystkie naraz wrzucać, tylko żeby było coś w rodzaju serialu takiego, który możecie sobie co 2-3 dni zajrzeć, zobaczyć, czy już jest Wasz odcinek i nagrywać następne. Tutaj, jak widzicie, nagrałem maturę. Sądziłem, że, że maturzyści będą chętni do oglądnięcia zadań, jakie rozwiązać, no ale nie cieszy się to dużym zainteresowaniem, no więc cóż. Mam dużo pozaczynanych nowych serii. Zapraszam Was do Post-Apo. Mam już chyba 11 odcinków tej serii, bardzo fajna, przynajmniej według mnie, przynajmniej bardzo fajna gra według mnie. Poza tym komentujcie, dawajcie znać, które gry byście chcieli, żebym nagrywał. Bierzcie pod uwagę to, że na pewno nie wszystkie gry posiadam na Steamie, więc nie będę w stanie nagrać wszystkich, więc może odnoście się do tych, które już były, lub jeżeli są, to dawajcie tutaj gdzieś w postach informacje o darmowych grach, w które mógłbym po prostu najzwyklej w świecie zagrać i które byście chcieli zobaczyć, jak gram. Poza tym, abstrahując już od tego, przypomnijmy sobie, że mimo wszystko nagrywam vloga, tak, więc
więc pogadajmy o tym, co się u mnie dzieje. Ostatnimi czasy uczę się Pythona. Wiecie co, spróbuję przechwycić okno od Pythona, od Visual Studio Code. That's right. Tak, właśnie. Mam tutaj Visual Studio Code. Tylko czekajcie, najpierw siebie pomniejszę, żebyście widzieli, co ja tutaj mam. O, pomniejszyłem tego. Okay, chwileczkę. O, jestem mniejszy. Tak, i tutaj akurat mam przed Wami lekcję pierwszą. Reszta lekcji, w tym momencie już jestem na 12, są w pull requestach. To znaczy, że mam kogoś, kto zagląda do tych moich lekcji i mnie niestety bardzo intensywnie komentuje, co źle zrobiłem, co mogłem zrobić lepiej, więc cały czas czekam, aż będę mógł zrobić tak zwanego merge'a do main. No dobra, nieważne. W każdym razie chciałem Wam pokazać lekcję pierwszą z zadaniami, które już mam rozwiązane, które już wiem, że są dobrze. W pierwszej lekcji na przykład trzeba było wykonać bardzo proste ćwiczenia, czyli do konsoli wyprintować hello in Python. Tak naprawdę cokolwiek trzeba było wyprintować, ale nieważne, tak wymyśliłem sobie, że będzie śmiesznie, jak wyprintuję to i mogę sobie kliknąć, mogę sobie kliknąć taki run Python file i on mi odpala te polecenie i wyświetla, co się dzieje. Na przykład w tym wypadku wyświetliło hello in Python, czyli dokładnie to, co tutaj kazałem wyświetlić. Potem mam takie ala przywitanie, jest napisane greeting. Importuję pewien moduł, pewną funkcję z pewnego modułu, dokładnie datetime. No i tutaj po pierwsze wyświetlam w konsoli parę rzeczy. Potem pytam o imię, zresztą uruchommy sobie, tak? Hello, how are you doing? I hope you are doing well. What is your name? Pyta mnie o imię, mam na imię Tomek. Przywita mnie, hello Tomek, what is your birth year? Ja urodziłem się w 1983, więc wyświetliło mi, że mam 43 lata. Rany boskie, dobra, tego nie widzieliście. No i ten kod tutaj, który widzicie na ekranie, on po prostu oblicza ile się ma lat i Cię wita po prostu. Nic nadzwyczajnego. Zakładam, że kod może być bardziej skomplikowany. Potem mam czwarty task, jakiś area, czyli prawdopodobnie tak, muszę policzyć pole prostokąta. Czyli pyta mnie o długość, szerokość, a następnie wylicza. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo tekstu wypisanego. Możemy sobie uruchomić ten kod. Będziemy liczyć area of rectangle. Rectangle to chyba właśnie prostokąt. Pyta mnie o długość. Mogę nawet podać ujemną. Wiemy, że długość nie może być ujemna, więc mi zgłasza, że powinienem podać prawidłowy. Tak, tylko że tutaj jeszcze niestety nie umiałem bloku tak zwanego try i to jest troszkę słabo zrobione, bo jeżeli podam ujemne wartości, to ten kod niestety nie będzie dobrze liczył. Więc podaję prawidłowe, powiedzmy 5 razy 6 i widać, że area, czyli pole, to 30. Tak? Ten kod jest jednym z pierwszych, które pisałem, więc on jest naprawdę bardzo prosty. Najprostsze możliwe funkcje, znaczy tak naprawdę w ogóle funkcji tutaj nie ma, tylko proste obliczanie przez kod. Dużo rzeczy może się tu posypać. Tak? Przede wszystkim mógłbym włożyć, tak jak tutaj wcześniej, liczbę ujemną i by mi wyliczył pole nawet z ujemną liczbą, co w sumie w przypadku pola jest nie za bardzo możliwe. Tutaj mam prosty exchange, czyli kantor, w którym można wymienić sobie USD do PLN, czyli dolary do złotówek za 4, w stosunku 4. Czyli na przykład zobaczmy, jak to działa. Uruchommy ten program.
Wita nas w kantorze, wymieniamy 4 zł za $1. Ile dolarów chcemy wymienić? Możemy wymienić powiedzmy $20. Wtedy dostanę 80 zł po tym kursie, jeżeli wydam $20. Taki prosty programik. Tu mamy konwerter, który będzie konwertował nam liczbę dziesiętną. To w sumie też mogłem tutaj dodać w komentarzu, że to ma być dziesiętna. Powiedzmy coś łatwego, 7. Tak, no i binarnie zapisana siódemka to jest 111. Oznacza to, że ma jedynkę, dwójkę i czwórkę. I rzeczywiście jak dodamy czwórkę, dwójkę i jedynkę, to właśnie jest siódemka. Dla heksadecimal, czyli dla ósemkowej, binarna, heksadecymalna, po polsku heksadecymalna, a inaczej to jest system ósemkowy, tak? No to siódemka w systemie ósemkowym nadal jest siódemką. Ale oczywiście możemy sobie tu uruchomić dla jakiejś większej liczby, powiedzmy 2547. No, binarnie to jest bardzo długie. Heksadecymalnie, czyli nie ósemkowy, tylko szesnastkowy. Czyli tutaj mamy też cyfry w postaci literek, tak? Więc to nie był ósemkowy, tylko szesnastkowy. I tutaj mamy trójkę. Mamy tak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie. A, B, C, D, E, F. Czyli F jest szesnastką, aż szesnastką. Czyli rzeczywiście mamy trójkę, szesnastkę i dziewiątkę i byśmy musieli to liczyć, ale mi się nie za bardzo chce. W każdym razie prawdopodobnie jest prawidłowo, bo to i tak nie ja robiłem, tylko kod. Reverse, czyli mamy tutaj string, możemy podać dowolny string FGY i ten kod odwróci go do góry nogami i zwróci YGF. Tutaj użyłem tak zwanego slicingu. Wystarczyło tutaj w trzeciej kolumnie, nie wiem jak to powiedzieć, w trzecim polu slicingu wpisać -1. Oznacza to, że po prostu ten string, który wpisujemy, jest iterowany od tyłu i zapisywany od tyłu. Nic nadzwyczajnego, więc mamy tutaj to zrobione. Potem co mamy? Even odd. Czyli ten program z kolei sprawdza nam, czy liczba jest parzysta, czy nie. Czyli wpiszmy piątkę, wpisał nam, że jest nieparzysty, ósemka jest parzysta. To było łatwe. O rany boskie. Mój pierwszy kalkulator to był jeden z pierwszych kodów. Bardzo długo nad nim siedziałem, bo jeszcze wtedy nie wszystko umiałem. Tak? Po pierwsze jest jak na lekcję pierwszą bardzo skomplikowany i przede wszystkim co on robi. Jeżeli jesteś programistą i oglądasz mnie z jakiejś przyczyny, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. No to tutaj, jak wspomniałem, jestem początkujący, byłem początkujący, w sumie nadal jestem i ten kod nie musi spełniać jakichś standardów. Po prostu go tak wymyśliłem, żeby jakoś działał. Więc po pierwsze mamy tutaj blok try, który nam wyłapuje różne błędy. Na przykład value error, czyli nieprawidłowy input. Prawdopodobnie, w sumie nie wiem co miałem na myśli, chyba tutaj chciałem, żeby mi wyłapywał błędy, jeżeli ktoś wpisze jakieś literki. Tak mi się wydaje, już nie pamiętam. I mam jeszcze tutaj wzniecanie, zgłaszanie zero division error. Jeżeli ktoś by chciał na przykład dzielić przez 0, no to taki błąd również zostanie w moim kalkulatorze wyłapany i to w dodatku chyba tutaj mamy, tu mamy pętlę. Tu mamy pętlę, jeżeli ktoś będzie próbował dzielić przez 0 więcej niż jeden raz, no to dostanie bardzo taki miły ode mnie komunikat, że dzięki za
tak częste używanie zera podczas dzielenia, no i wyłączy mu ten program, tak? Bo w przeciwnym wypadku ten program działa w nieskończoność. Tutaj niestety nie przemyślałem tego do końca i tak długo on praktycznie działa w nieskończoność, czyli cały czas będzie wykonywał działania, które użytkownik chce. Nie ma możliwości wyłączenia tego programu. No oczywiście są możliwości, ale no nie przewidziane przeze mnie jako programistę, więc tutaj słabo się zachowałem. I myślę, że jeżeli chodzi o ten vlog dzisiejszy, to wystarczy. Powiedzcie mi, co uważacie o tym filmiku, który teraz oglądacie. Czy go oglądaliście całego? Czy wam się podobała taka forma, że w sumie gadam o niczym, bo nie miałem pomysłu na ten film, nie wiedziałem, jak miałby taki vlog wyglądać, nie wiedziałem, co byście chcieli w tym vlogu usłyszeć, no i postanowiłem go w jakiś sposób wypełnić. Mam nadzieję, że wam się podoba ta forma. Jeżeli tak, no zachęćcie mnie do robienia tego vloga komentarzami. Powiedzcie, co mógłbym zmienić, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Czy po prostu nadal mam wymyślać tematy następnych vlogów. Przyznam się, że podpytałem się AI, co ma być we vlogu, no i się okazuje, że to jest wideoblog. I blog to jest coś takiego, co w teorii chodzi o to, żeby się logować codziennie i coś tam zapisywać. Coś jak diary, czyli pamiętnik. I w takim pamiętniku powinno się coś tam zamieszczać, co się działo danego dnia. Nagrywam to, szczerze powiedziawszy, w tym momencie w okolicach 11. No i w moim dniu dzisiaj jeszcze się nie za wiele ciekawego wydarzyło. Natomiast chciałem z wami się podzielić tym, że nagrywam vloga i że się uczę Pythona i żebyście oglądali moje filmiki i żebyście komentowali i zaglądali tutaj do mnie i chciałbym mieć większą jak to ująć? Większy kontakt z tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie monitora. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Jeżeli komuś się udało oglądać całe, to wow, gratuluję. Straciłeś 17 minut życia i za to cię bardzo przepraszam. Trzymajcie się, na razie.